Przyjeżdżamy na pustynię. Ciekawe, nie rozwaliłem drona, bo uderzyłem w skały. Mam nadzieję, że się nic nie połamało. Siema w kolejnym odcinku z pięknej Jordanii, naprawdę bardzo pięknej. Jeśli będzie się ktoś z Was zastanawiał kiedyś, żeby odwiedzić ten kraj, to naprawdę polecam, bo jest tu wyjątkowo, trzeba przyznać. Jeśli widzieliście dwa wcześniejsze odcinki, trzy wcześniejsze odcinki, no to możecie już sami stwierdzić, że naprawdę jest tu co robić, jest co zwiedzać, ale pamiętajcie, że jeśli tu przyjeżdżacie i chcecie pozwiedzać ten kraj, wynajmijcie samochód, bo bez tego może być trochę ciężko. Dzisiaj już od ponad godziny jedziemy praktycznie pustynią. Teraz aktualnie jesteśmy na stacji, bo była gdzieś pośrodku niczego. No i te odległości tutaj jednak też są spore takie. Jeśli przyjeżdżacie na tydzień tak jak my i chcecie zobaczyć praktycznie większość atrakcji, jakie tutaj są, to na pewno się to przyda. Aktualnie jedziemy teraz na Wadi Rum, czyli na pustynię, jedną z najbardziej znanych chyba tutaj. Na pewno w sumie wszyscy tam jeżdżą. I dzisiaj mamy luksusową noc w luksusowym namiocie. Jest to chyba najdroższy namiot, jaki, nie wiem, gdziekolwiek można wynająć. Na pewno najdroższy tutaj na Wadi Rum. I dzisiaj Wam tu pokażemy, jak to wygląda. A jutro druga strona medalu. W kolejnym odcinku śpimy pod gołym niebem, robimy kolację na ognisku i jest survival. Także zapowiadają się naprawdę dwa fajne dni na pustyni. Zapraszam na odcinek. Jesteśmy już na Wadi Rum, dojechaliśmy do Visitor Center. Musimy tu coś załatwić, zjeść od razu i jedziemy dalej. Na początku przy wjeździe na Wadi Rum musicie przyjechać do Visitor Center. Tutaj muszą spisać, sprawdzić Waszą rezerwację, czy macie, i następnie idziecie zeskanować Jordan Passa. Jeśli go nie macie, płacicie po 5 jordańskich dinarów, czyli po 35 zł od osoby. Ale ja tylko chciałam powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczona, jak sympatyczni i mili są tutaj policjanci. Każdy, który nas, nie wiem, coś do nas mówi tak bardzo, bardzo miło. Z tej policji turystycznej, bo naprawdę tak, no, dbają o turystów, można tak powiedzieć, bo bardzo. No nie ma co ukrywać, no zatrzymał, zapytał się, jak się czujemy, jak jedzenia smakuje, jak ludzie, jak te... lubimy, tak. No naprawdę pozytywnie. Żeśmy spędzili miło czas. Fajnie, no. A spędzimy, bardzo miło. Bardzo, bardzo. Teraz jedziemy do wioski Wadi Rum, która jest jedyną wioską tutaj na pustyni. Jedziemy na obiad, a później ruszamy do naszego hotelu. Tak. Hotelu, namiotu. Jedziemy, a tu całe stado wielbłądów, ale skąd one się tu wzięły w ogóle? Ale ten jeden ma, zobacz. No to są czyjeś, ale one chyba komuś uciekły. Chyba komuś uciekły na pewno. Ej, proszę nie jeść tego kartonu. Dotarliśmy do wioski Wadi Rum. Pięknie to dookoła wygląda. Tu ogólnie stąd, z tego miejsca zabierają już samochody, które zawożą was do waszych kampów. Ale my najpierw chcemy zjeść obiad. Lepiej niż ostatnio? Nie, no świetnie teraz masz. Tutaj przyjechaliśmy. Bardzo profesjonalni panowie nam pomogli się. W zasadzie nie wiem, co pomogli. Zawiązać chusty. Zawiązać chusty. A teraz jedziemy pod wózką 10 minut na kemping. Zdecydowanie to będzie najdroższy kemping w życiu. No, chyba nie ma droższych. Zdecydowanie, ale wiecie co, to się płaci za przeżycie. To nie chodzi o ten namiot tam, tylko o to, że tam jest ta pustynia, że tam jest pięknie.
no Będzie super. marzyłam o tym, więc no co, na balon mogłam nie wydawać kasy, natomiast tutaj bardzo, bardzo chciałam. I po to się zarabia pieniądze, żeby spełniać marzenia. Właśnie tak. I wyjeżdżamy na pustynię. No i jesteśmy. Aisha Luxury Camp. Jesteśmy. Zaraz wam to wszystko pokażemy. Klucze do samochodu upadły. Niesamowicie to wygląda. Idziemy odebrać klucze. Zaraz wam pokażemy nasz namiot. Zaraz wam pokażemy nasz luksusowy namiot. Jeden problem jest, internetu tu nie ma, a ja za chwilę muszę wrzucać film. Nie ten oczywiście, tylko inny, ale na szczęście powiedzieli, że nas podwiozą do tej wsi, żeby złapać tylko sygnał. Nawet nie do wsi, tylko tutaj za górę. No, tak żeby złapało po prostu, bo tu już nie łapie. O, tam jest restauracja, w której będziemy później jeść. No, otwieraj wrota. Czekaj, może przejdę pierwsza, to nagram. Jej! Wow! Zapalę światło. No, zapal, chociaż i tak dobrze widać. No, kochanie, surprise! No, niezły ten namiot wynajęła, Jola. Niezły. Patrzcie, jak wygląda ekskluzywny namiot. To jest jedno łóżko. Tutaj sypialnia. Oczywiście klima w namiocie. A jak? No oczywiście, nie? Oczywiście, normalna sprawa, no przecież klima w namiocie. No. Ale dziwne krzesło. No, tutaj jeszcze jedna sofka. I już wam pokazuję, jak łazienka wygląda. No powiem wam, że na pewno to jest najlepszy namiot, jakim w życiu byłem. I tutaj słowo camping zmienia trochę swoje znaczenie. A ja jestem tak szczęśliwa, że tu jesteśmy, że nie mogę się przestać uśmiechać. No. Czujecie, że to jest namiot? Szok. No. Za chwilę wam pokażemy, jak wygląda reszta kampu. Tak wygląda nasz obóz na pustyni Wadi Rum. Ta część, te namioty są najdroższe. Tutaj ceny dochodzą do 3000 zł za noc. Dalej kopuły. Kopuły to zależy, jak się znajdzie, a zaraz podejdę bliżej. Tutaj jest założona taka osłona przed słońcem, żeby się nie nagrzewało. A ogólnie one wyglądają tak. To jest też po prostu w środku namiot, tylko w takiej kopule. Niesamowicie to wygląda. Po prostu kosmicznie. I one różnie, w zależności. Ale na noc od 2000, 1800, 2000 i w górę. Najtańsze były te namioty. One kosztowały około 1200 do 1500. No powiedzcie, że to nie wygląda jak na Marsie. Coś niesamowitego.
A wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Tutaj nigdzie nie ma miejsca. Wszystko jest zarezerwowane. My wzięliśmy ostatni namiot, który był, a tak to wszystko, każdy namiot, każda kopuła, wszystko jest zajęte. I to ja orientowałem się już dużo wcześniej, ponieważ była tu taka moja znajoma i się orientowałem, żeby to dostać, to od długiego czasu nie ma nic wolnego. Niesamowite po prostu. Ale spędzić noc na pustyni w takim czymś, chociaż raz w życiu, na pewno warto. Tutaj gdzieś za mną na górze jest punkt widokowy. Nie wiem jeszcze jak to się wchodzi i czy w ogóle możemy sami, czy możemy w ogóle sami tam iść, ale z góry widać właśnie całe to obozowisko. Zresztą ja to sobie tutaj drona odpalę, to wiecie, i tak to będzie widać, i tak to zobaczycie, ale zdjęcie stamtąd mieć też na pewno fajnie. Już mi to krzywo zawiązał. A co jest jeszcze w tym wszystkim najlepsze? To, że dzisiaj śpimy chyba w najdroższym miejscu na tej pustyni, a jutro pełen survival, bez namiotu, sam śpiwór, pod gołym niebem, zupełnie druga strona medalu. I to jest też fajne. W sumie powiem wam szczerze, że ten drugi dzień bardziej mi jara niż ten. Zdecydowanie. Jedziemy ładować film, bo nie ma neta tutaj. Także jak będziecie się wybierać do tego hotelu, pamiętajcie, nie ma internetu, nie ma telewizora i tego jeszcze? Nic nie ma. Także jak będziecie chcieli się czymś zająć, ściągnijcie wcześniej. A tak właśnie Piotrek wrzuca filmy na YouTube'a. No. Na pustkowiu. Do osób, które trafiły akurat pierwszy raz na ten film i na nasz kanał, znaczy na tym filmie, na nasz kanał, chciałbym powiedzieć, gdzie lecimy dalej. Stąd polecimy do Budapesztu, tam spędzimy tylko jeden dzień, bo mamy takie międzylądowanie, a następnie lecimy do Nowego Jorku na 5 dni, stamtąd lecimy do Bogoty w Kolumbii, a później w Buenos Aires. Stamtąd pojedziemy do Urugwaju. Popłyniemy, Bo z Buenos Aires jest bardzo blisko, żeby zobaczyć Montevideo w Urugwaju i to jest prawdopodobnie jedno miejsce tylko, które tam zobaczymy. No dobra, zobaczymy jeszcze. No zobaczymy, jeszcze się okaże. Różnie bywa, my nie mamy takiego bardzo ścisłego planu. Tak naprawdę mamy loty tylko i aż do Buenos Aires kupione, a później zobaczymy. No tak, ale jeszcze w to wejdzie Chile, Boliwia, Peru i jeszcze jedno specjalne miejsce. A koniec roku, gdzie spędzimy, to się jeszcze okaże, ale podróż będzie trwała aż do świąt. Później wracamy do Tajlandii. Do Sylwestra w zasadzie, na święta jeszcze tak. nie wiemy, co będziemy robić. Dokładnie tak. Kosmiczny jest ten hotel po prostu. Nie no, po prostu... Teraz już ściągają wszystkie osłony i teraz to już zaczyna wyglądać tak jak miało od początku. Czyli wszystkie kopuły niebieskie. Teraz mam znakomity pomysł. Zobaczcie, jak to wygląda z góry. No, człowiek się popisywał i teraz się będę wspinał, bo gdzieś tam uderzyłem o skały. No cóż, oby tylko się bezpiecznie tam weszło.
na górze już. Kurczę, szkoda, że słońce jest. Widok ładny mam teraz. Na piękny zachód. Ciekawe, czy nie rozwaliłem drona, bo uderzyłem w skały. Mam nadzieję, że się nic nie połamało. O, niestety połamało wszystko. Kurde. Cały połamany. Widoczek spoko, ale jestem załamany. No jest po prostu cały rozwalony. A wiecie co jest najlepsze? On ma czujniki. On się powinien zatrzymać. Nie wiem dlaczego się nie zatrzymał. Może mi coś, nie wiem, nie złapało niestety. Długo nim nie polatałem. Najgorsza rzecz jest taka, że będę musiał kupić nowy. Bo ten jak oddam do serwisu, to pewnie z 2 tygodnie potrwa serwis. A ja teraz przez najbliższe 3 miesiące nigdzie nie spędzę tyle czasu, żeby czekać 2 tygodnie, aż mi go naprawią. Taki piękny dzień okazał się troszkę pechowy. Nie będę sobie psuł humoru tym, bo to jest tylko rzecz. Nie można się przywiązywać do danych rzeczy. Ale szkoda, bo jutro czekają nas świetne miejsca i dron by zrobił taką robotę fajną. Szkoda mi tych materiałów fajnych, które właśnie straciłem teraz. Znaczy stracę nie nagrywając ich. Trudno. Restaurację wam pokażę jeszcze później, ale tutaj jeszcze jest taka miejscówka do posiedzenia sobie. Coś. Czekajcie, wejdziemy do środka. Taka kawiarnia to miała być. O, ale fajne w skale zrobione. Wow. Ale wypas. Ale wypas, co? Tego się nie spodziewałam. No. W fajnym stylu zrobione bardzo. Ale luksusy to już się czuję nieswojo. Nie, no to ja wiedziałem, że tu gdzieś coś takiego, ja zawsze nie wiedziałem, że aż takie. No. Jak oni mówili kawiarnia, to sam się kawiarnia. Kawiarnia. Fajna ta kawiarnia, tylko 5 gwiazdek. Teraz tak rozmawiam, że tak wygląda, to ceny też pewnie są takie. O. Na pewno. Ja chyba jednak nie jestem sprawiedliwa. Ceny wcale nie są takie złe. To sobie pomnóżcie wszystko razy 7, jak na takie miejsce. Szczerze mówiąc, to te ceny są albo takie same jak w tym Wadi Musa, albo nawet jeszcze jest trochę taniej. Tam, gdzie byliśmy w Petrze, to jest Wadi Musa. Powiem wam, że się naprawdę nastawiałam, że to będzie drogo, a nie jest wcale aż tak źle. Shisha 49 zł. Nie wiem, ile w Polsce kosztuje, bo normalnie nie palę, ale jestem za legalem. No i powiedzcie mi, że to nie wygląda wspaniale. A jak po prostu byśmy byli na jakiejś innej planecie. Kosmos totalny. Teraz przegląd wszystkich zdjęć, które zrobiliśmy, a jest ich parę tysięcy w sumie. Przeglądam. I teraz się zastanawiam, dlaczego ty mi nie powiedziałeś, żebym tutaj zdjęła klapki. I tylko widać takie klap do tego. Widzicie, przez co ja muszę przechodzić? Nie jest letko. Nie jest letko. Ja żartowałam. Nie jest letko, mówię wam. Czekamy na kolację, idziemy za 20 minut na kolację. To wam pokażę, jaki fajny bufet tutaj jest, jak to wygląda. Skąd wiesz, że jest fajny? Jeszcze nie widzieliśmy. Widziałem na zdjęciach. I później idziemy do tej kawiarni, co byliśmy przed chwilą, bo tam jakiś zespół się rozkładał, ale bardzo lubię arabską muzykę. Także świetnie. Weźmiemy sobie sziszę, herbatkę i posiedzimy, pochillujemy. A rano pobudka na wschód słońca. Idziemy na kolację, a tam dalej, gdzie byliśmy przedtem, już zaczyna nieźle mu zagrać. Pan nas bierze do naszego stolika. A tu
No, powiem wam, jak na all inclusive w Egipcie. Ryż, tu co jest? Warzywka jakaś taka. Warzywka. Jak jest zapiekanka makaronowa, to ja na pewno. No, tutaj. Ziemniaczki. O, no. Mięsko. Mięsko. A i tutaj masz takie mięso, jak ty lubisz. Tak. Pieczone. Jest 6:20 i już się robi wschód. Ale ta noc była taka jak nie powinna być. Nie wiem, złapało nas zmęczenie już chyba o 20, od razu po kolacji. Zamiast iść tam na imprezę, gdzie była impreza, poszliśmy spać. O 20, nie wiem, może 22, 23, muzyka tak zaczęła głośno grać, nie dało się spać. Później po kolejnych 2 godzinach, czy 3, znowu obudziliśmy się już wyspani. Normalnie się czułem, jakbym miał jakiegoś jetlaka, że wstaję w środku nocy i mi się spać nie chce. No ale to dlatego, że po prostu za szybko poszliśmy spać. No i teraz 6 rano. Ale to wygląda kosmicznie. No, jest 6 rano i właśnie chcemy zobaczyć ładny wschód. Patrzcie, jak fajnie jest porobione w tych kopułach, że tutaj z jednej strony jest to niebieskie, wiadomo, żeby tam później słońce nie grzało za bardzo, a z tej strony jest tak, że można sobie rano odsłonić, ładnie wschód słońca oglądać, a kopuły, które są z drugiej strony, to za to mają po drugiej stronie to, że sobie mogą zachód oglądać, jak zachodzi słońce. Fajnie to ktoś wymyślił. No ale na wschód to tu będzie trzeba trochę poczekać, zanim za tej góry zejdzie słońce. Aż się zastanawiam, jak dzisiaj będzie wyglądała nasza noc, jak będziemy spać pod gołym niebem. Bo przyznam szczerze, no to nie są ciepłe noce tutaj, teraz. W nocy jest jakieś 14-15 stopni, a może być jeszcze zimniej nawet. Także będzie wesoło. O, a nie, śpią jeszcze. Chciałem powiedzieć, że ktoś sobie odsłonił fajnie i oglądają sobie wschód, a to nie, obydwoje śpią. Nie, może zapomnieli zasłonić. Albo odsłonili, poszli dalej spać. Zaraz śniadanie jest, ale to chyba jeszcze za wcześnie. My pewnie pójdziemy dopiero koło 8. O 11 odbiera nas tutaj stąd jeep, z którym jedziemy w dalszą trasę. Weszliśmy sobie na górę i dzisiaj to wygląda o niebo lepiej, jak słońce nie przeszkadza. Czekamy na wschód słońca, ale może być ciężko tutaj. Jesteśmy w takim miejscu, że chyba będzie ciężko ze wschodem. No ale cóż, porobiliśmy fajne foty i filmy przynajmniej. Musimy iść jakiś kilometr, albo może nawet więcej, żeby znaleźć sygnał. Bo tutaj za górami, gdzie jesteśmy teraz, o, tu jest nasz kemping, nigdzie nie łapie. A to jest trochę problematyczne, ponieważ dzisiaj jest akurat niedziela, a w niedzielę trzeba i udostępnić film, i zrobić parę innych ważnych rzeczy, które trzeba zrobić po prostu. No i przed śniadankiem spacer. Spacer w poszukiwaniu internetu. Nie no, wiemy gdzie mamy, bo wczoraj tam byliśmy samochodem. Ale dzisiaj już nie chcieliśmy nikogo prosić, to idziemy z buta. Złapaliście jakieś stopa na pustyni? Da się.
był nasz pierwszy autostop w tej podróży. No. I to na pustyni, więc w ogóle... Tak, złapał ktoś z was kiedyś autostop na Wiecie. pustyni? To nie jest byle co. Idziemy na śniadanko. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda śniadanie. No i później zbieramy się. Czekamy na nasz transport. I ruszamy naszą przygodę na pustyni. I noc na pustyni. Tutaj na słodko i słono bułeczki jakieś. Warzywka. Serki. Parówki. Już się powoli zbieramy. Jeszcze parę kropelek olejku na spokojny dzień. Na spokojne spanie oczywiście biorę. Uwierzcie mi, że naprawdę pomaga. Przed walką to było moje zbawienie. Zero stresu po prostu. Także polecam. Golden Fox. No i tak, czas zakończyć ten odcinek. Wielbłądami w tle na pustyni. Pobyt w Aisha Luxury Camp naprawdę bardzo na plus. Jesteśmy zachwyceni tym miejscem. Cieszymy się, że mogliśmy spędzić tutaj jedną noc. Jedna jest wystarczająca. Wiadomo, jak kogoś stać, to może sobie dłużej siedzieć. Ali marzeniem było tutaj spędzić noc. Zaprosiła mnie, także jestem naprawdę bardzo zadowolony. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, no, marzenia się nie spełniają. Marzenia trzeba spełniać. To było spełnieniem jednego z małych marzeń. I fajnie, że była na to okazja. Jak wszystko wyglądało, sami widzieliście. Teraz czekamy na naszego kierowcę i ruszamy na pustynię. Za ile będzie? Złe nie wiem. Chyba już powinien być. Wjeżdża z tym. Tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pamiętajcie, że kolejny odcinek z nocy na pustyni, na dziko, pod gołymi gwiazdami, tylko w śpiworze, bez namiotu, totalnie na piasku. Tak mi się wydaje, że tak to będzie wyglądało. Chyba nie po nas. Dobra, pozdrawiam. Jak się podobało, zostawcie subskrypcję, lajka i dzwonek i komentarz. Powiedzcie, co myślicie o tym miejscu.